Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj wpadło mi takie pytanie, które tutaj otrzymałem, mianowicie od jednego z Was. Mianowicie pyta się mnie o coś takiego, że od dłuższego czasu ma cały czas w nosie zapach spalin. Co to może być przyczyną? Jak się tego pozbyć? Moi drodzy, większość ludzi, którzy zaczynali jakiś tam zdrowy tryb życia, zmienili swoją dietę, zaczęli bardziej uważać na to, co kupują, zaczęli czytać składniki danych produktów, które kupują, zaczęli więcej sami na przykład też i gotować, żeby nie kupować tyle przetworzonego jedzenia. Przestali różną inną chemię brać z jakichś innych pożywień i po prostu bardziej uważali na to, co kupują, również z napojami. Też zaczęli uważać, że woleli wybrać na przykład wodę, czy na przykład zrobić sobie samemu trochę świeżego soku, żeby sobie wypić i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy dochodzą do takich jednych wniosków i właśnie do czegoś podobnego, co tutaj się nasuwa. Również myśmy przez to przechodzili. Tak, myśmy też przez to przechodzili. I jest to po prostu czasem troszeczkę irytujące, bo rzeczywiście, moi drodzy, podczas kiedy zaczniecie zmieniać wszystko, wasz organizm zaczyna się oczyszczać. To wam wiele razy już ileś tam lat temu mówiliśmy w filmach, tych szczególnie jeszcze na początku i tak dalej, gdzie dopiero to zaczynaliśmy też wszystko. Tutaj ten cały kanał z przekazywaniem wam, tam bardzo dużo takich filmów było wtedy robione na ten temat. I moi drodzy, tak, pojawiają się różnego rodzaju dziwne zapachy, ale też również dziwne smaki w ustach można mieć. Ja nieraz miałem na przykład bardzo dziwny, chemiczny zapach w nosie i to nieraz mi się pojawiało. Było to dość irytujące, ponieważ tak czułem coś, mówię, coś kurczę śmierdzi, ale na zewnątrz nic nie śmierdzi. Pytam się żony, coś tu śmierdzi? Nie, nic nie śmierdzi. Ja mówię, tak o chemię coś czuję. Ona też coś takiego miała. Kiedy indziej znowu też czułem jakiś inny zapach, taki dziwny. Nawet w pewnym momencie jakby pleśń. Taką pleśnią jakby gdzieś coś czułem. Mówię, jakieś pleśnie, gdzieś tu coś spleśniało, ale nic nie spleśniało. Po prostu były to różnego rodzaju rzeczy, które z naszego organizmu są wydalane. Nasz organizm zaczyna się oczyszczać. Proces ten idzie nawet kilkanaście lat do tyłu. Może być, że daną rzecz, na przykład coś, co brałeś 10, 15, 20, może i 30 lat temu, nagle zaczniesz to czuć w nosie zapach tego. Niekoniecznie ten zapach musi być identyczny jak to, ponieważ wiadomo, cały ten produkt został przetworzony w naszym organizmie, a zostały tylko niektóre substancje z niego gdzieś tam z tyłu schowane w organizmie, upchane, których się organizm nie potrafił pozbyć, czyli jakieś toksyny, które tam na przykład zostały. No i one teraz po jakimś czasie, kiedy już po prostu tutaj długo się oczyszczamy, w końcu one zaczynają wychodzić na zewnątrz. I kiedy one teraz wyjdą na zewnątrz, to będziemy czuli właśnie takie różne zapachy. Mało tego, możemy czuć też również smaki. Smaki czegoś, czego w ogóle nie jedliśmy, czego załóżmy nie jedliśmy nawet 10, 15, 20 lat temu. Mogło to nie być coś najlepszego. Mogą też to być również zapachy czy smaki też jakichś lekarstw, które braliśmy jeszcze za dziecka na przykład. Tak, też to może być. One mogą też z nas zacząć wychodzić. To wszystko zależy, ponieważ każdy jest na innej fazie oczyszczania. U jednych to będzie na przykład parę lat do tyłu, a u jednych to może być już nawet i kilkadziesiąt lat do tyłu, którzy już naprawdę długo oczyszczają swój organizm, uważają na to, co jedzą, bo tak naprawdę to całe oczyszczanie organizmu to w bardzo wielkiej mierze jest po prostu zwrócenie uwagi na to, co teraz jemy. To jest jedno z takich najważniejszych rzeczy. To, co teraz do siebie ładujemy, co po prostu pijemy, co jemy i tak dalej. To jest ten główny, jak gdyby, punkt całego oczyszczania twojego organizmu. Resztę już twój organizm dalej robi sam. Oczywiście można się tutaj wspomagać różnymi ziołami oczyszczającymi. Są też różnego rodzaju na przykład preparaty, które pomagają w tym oczyszczeniu. Ruch bardzo dużo jest tutaj ważny.
dużo czystej wody jest ważne, ale też żeby była czysta woda, nie same herbaty. Bo woda też ma puste molekuły, która jest w stanie zabrać z nas różnego rodzaju toksyny, które po prostu są. Kiedy my napijemy się tylko i wyłącznie herbaty, a nie będziemy pić wody, no to też cały czas mamy wysycony ten napój, tą wodę. I ona też za bardzo nie może usunąć z nas wszystkiego. Oczywiście są też zioła moczopędne, które no pocisną nas bardziej, ale tak jak mówię, czysta woda też musi być w takim czymś. Nie da się po prostu czystej wody pominąć, jeżeli chcemy naprawdę dobrze robić swoje oczyszczanie. Też masaże limfatyczne, zioła na limfę na przykład, które też już wam nieraz mówiłem, na przykład przytulia czepna idealna na limfę, ponieważ to jest ten układ kanalizacyjny w naszym organizmie, który jest odpowiedzialny za odprowadzanie toksyn. Także moi drodzy, to jest po prostu efekt, kiedy no na pewno dobrze się już odżywiacie i tak dalej, uważacie na to, co jecie, to wtedy mogą rzeczywiście przydarzać wam się takie dziwne zapachy, nie wiadomo skąd, gdzie nikt inny nie będzie tego czuł, a wy to będziecie czuli. Smaki to samo, które po prostu no nie jedliście na przykład nic, popiliście tylko wodę, a nagle czujecie jakieś dziwne smaki. Pomimo, że na przykład kilka godzin nie jedliście nic. To jest absolutnie normalne. Jeżeli to są takie też chemiczne, to znaczy, że kiedyś gdzieś taką chemię no, zjedliście, wypiliście. No i ona teraz po prostu zaczęła wychodzić. Jeżeli są na przykład, tutaj pan opisywał spaliny, to znaczy, że może kiedyś gdzieś pracowałeś dużo przy jakichś spalinach, czy w jakimś mocno zanieczyszczonym mieście byłeś, no i one w pewnym momencie jak gdyby wychodzą, ale to niekoniecznie muszą być spaliny, to może pachnieć jak spaliny, ale może to było coś innego, co nawet za dziecka brałeś, jak byłeś na przykład chory, ktoś ci tam coś dał, i tak dalej, i tak dalej. Czy może zjadłeś i to może mieć właśnie też podobny zapach, który się teraz ulatnia. Także tak to mniej więcej wygląda z tym i to naprawdę bardzo, bardzo wiele ludzi opisuje, którzy no zaczynali już po prostu zmieniać swoje życie. To naprawdę takich wpisów, nawet doświadczeń takich ludzi, to naprawdę sporo na oczy widziałem i przeróżne to były zapachy, smaki i tak dalej, i tak dalej. Także to jest całkowicie normalne. Znaczy, że po prostu jesteś na dobrej drodze. Twój organizm wyrzuca z siebie po prostu różne rzeczy, których nie chce mieć w środku. Także to by było na tyle na dziś. Przypominam wam jeszcze o konkursie, który tutaj cały czas trwa. Wszystkie produkty, które biorą udział w konkursie, znajdziecie w opisie tego filmu. Tam macie wszystkie linki do tego wrzucone, macie też zniżki na pojedyncze sztuki czy na zestawy. Produkty, z których my już od wielu lat korzystamy, które wam gorąco polecamy. Tam wszystko znajdziecie. Wpiszcie sobie tylko, jeżeli coś byście chcieli kupić z tego, konkurs szamanem i do 30 marca zostawcie nam tutaj jakiś fajny komentarz, jakąś fajną historię z danym produktem, który zakupiliście, a my już 30 marca będziemy kogoś wybierać, kto otrzyma bon na 12 000 złotych do tego sklepu. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!